nie może być tak, że te białe kołnierzyki kradną miliardy i uchodzi mi to płazem, kończy się na wyrokach, zawieszeniu. Oni gdzieś na plażach, w luksusowych kurortach na świecie, na jachcie dowiadują się, że jest kolejna rozprawa i ślą fałszywe zawiadomienia o tym, że chorują i leżą w szpitalu. No, musi być jakaś elementarna sprawiedliwość. Cześć, witam Was. Moi drodzy, dzisiaj powiem o męczenniku, bojowniku, który musiał zbiec z tego strasznego kraju, który go prześladował. A tak naprawdę powiem Wam o tchórzu, zdrajcy, zwykłej, tchórzliwej szmacie i mędzie. Takie mam o nim zdanie. Ale to za chwilę. Moi kochani, pamiętacie tego Szmyda, sędziego z nadania Ziobry, kumpel pisowców. Szmyd poprosił azyl na Białorusi. Pisowcy mówili sprawa polityczna, prześladowany. Romanowski zwiał na Węgry do Orbana, kolejnego przydupasa Putina. Poprosił o azyl, oczywiście dostał. Pisowcy sprawa polityczna. Kuczmierowski w Wielkiej Brytanii areszt. I teraz, moi kochani, które państwa są łączone z Putinem? Ano Białoruś i Węgry. I tutaj w tych dwóch sprawach, czyli Szmyd, Romanowski, to sprawa polityczna. No, nie może być inaczej. Przestępcy, bo inaczej ich nazwać nie można, którzy rządzili w Polsce po postawieniu im zarzutów, uciekają z kraju do pacynek, potakiwaczy Putina. I pozwólcie, że przytoczę tutaj cytat generała Piotra Pytela. Nie wiem, czy pamiętacie, jak powiedział: Rosja już tu jest. I mam nadzieję, że w dalszej części dzisiejszego materiału przekonacie się, dlaczego tak uważam i zgadzam się z generałem, że Rosja już tu jest. Bo jak inaczej można nazwać kogoś, kto okradał Polaków, okradał swój własny dom, okradał współmieszkańców, bo nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale moim skromnym zdaniem uważam, że ten typ złodzieja, który okrada własny dom, jest typem najgorszej mędy, jaka może być. Bo Polska to jest, jakby na to nie patrzeć, nasz wspólny dom. A taka męda, właśnie jak Romanowski, okradał ten dom, okradał jego mieszkańców. I jeszcze raz zapytam, jak nazwać kogoś, kto okradał Polaków, kto uciekł do małej Rosji Władimira Władimirowicza Orbana? Ja bym inaczej go nie nazwał jak tchórz, zdrajca, złodziej. Nie wiem, czy w najbliższym czasie wśród pisowców lub pisowcy nie będą mieli swojego nowego hymnu. Ja bym zaproponował im na przykład początek tego hymnu mniej więcej mógłby się zaczynać tak. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, będziem Madziarami. Dał nam przykład Romanowski, jak spierdalać mamy. Jak już wszyscy doskonale wiecie, Romanowski już dostał azyl u podnóżka Putina, czyli Orbana. Podejrzewam, że za niedługo pojawi się tam Ziobro, Obajtek, kto wie, czy nie Duda też tam z czasem dołączy. Podejrzewam, moi drodzy, że do końca kadencji obecnego rządu wszyscy byli ministrowie PiS-u będą mieszkali u Orbana. Powiem Wam szczerze, że cholernie mnie rozbawiło to, co Orban
powiedział Tuskowi wypowiedź Orbana, przytoczę wam jeszcze później tam dalszej części, ale tak dla smaczku powiem wam tak. Orban powiedział Tuskowi, że udzieli azylu Romanowskiemu, ponieważ jest zaniepokojony stanem praworządności w Polsce. Orban to powiedział. To powiem wam to tak mniej więcej, jakby Kim Jong-un z Korei powiedział, że jest zaniepokojony łamaniem praw człowieka w Szwajcarii. Mniej więcej to tak samo wygląda. Posła partii, która nazywa się Prawo i Sprawiedliwość, który po decyzji sądu lekceważy ją i ukrywa się, a jego koledzy wrzucają jego zdjęcia, twierdząc, że on jest chory i że krew na rękach będą mieli Tusk, ale potem okazuje się, że nie wiem, czy jest chory, czy nie, ale świetnie się ukrywa w tej chorobie. Który obywatel, ten żarłoczny potwór pod tytułem elektorat silnych razem, któremu trzeba składać ofiary w ludziach, on po prostu oczekuje, że zobaczy znowu posła Romanowskiego rozbieranego do bielizny, upokarzanego. Ale moje pytanie jest, jak pan słyszy, jest zupełnie inne. A inni rozsądni Polacy po prostu traktują to tak, jak to należy traktować, jako represje polityczne, prześladowanie. Czy uważa pan, że Polacy dzisiaj biją brawo Romanowskiemu? Myślę, że wielka część Polaków rozumie, o co tutaj tak naprawdę chodzi. Piotr Zgorzelski i Anna Szejling-Wielgus. Ale przecież obowiązywała zasada, że jeżeli człowiek jest niewinny, niczego się nie musi obawiać. Taka zasada obowiązywała przez 8 lat. Tak. Mówiliście to z szyderczym uśmiechem, patrząc na nas. Tak było to przez 8 lat, a teraz już ta zasada nie obowiązuje. Teraz okazuje się, że... Prawo nie obowiązuje. Teraz okazuje się, a wtedy obowiązywało prawo, kiedy wysyłaliście policję na kobiety i na strajkujących przedstawicieli organizacji pozarządowych. Wtedy prawo obowiązywało. Wtedy prawo obowiązywało, a teraz nie obowiązuje. By pan się zastanowił, co pan mówi. Że wiceminister sprawiedliwości ucieka przed wymiarem sprawiedliwości, to jest hańba. Wie pan, co jeszcze jest hańbą? Hańbą jest także to, że 2 młodych polityków Prawa i Sprawiedliwości porównuje te zatrzymania do czasów komuny. To jest hańbiące, bo tego się w ogóle nie powinno porównywać, bo to się nie da porównać, bo dzisiaj pan Romanowski jest przedstawicielem tej części sceny politycznej, która gnębiła organizacje pozarządowe, która pałami okładała protestujących przedstawicieli NGO-sów. To dzisiaj pan Romanowski jest przedstawicielem i spadkobiercą tamtej tradycji walenia pałami w kobiety. I dzisiaj takie rzeczy opowiadacie, byście się wstydzili. Pan Romanowski, gdyby nie miał nic sobie do zarzucenia, gdyby nie wiedział, że został wmanipulowany przez Ziobro w ten Fundusz Sprawiedliwości, gdzie po prostu zostały pieniądze zmalwersowane i za to pójdzie siedzieć, to by poszedł się wyspowiadać. Pan dotknął sedna. Chodziło o to, żeby Romanowski zaczął przeciwko Ziobrze zeznawać. To jest sens tego aresztu wydobywczego, a w hańbie to wy uczestniczycie w hańbie bezprawia, przemocy i W represji. ogóle tego nie miałem na myśli, bo mnie nie interesuje, co było między Ziobrą a między Romanowskim. Udało się. Mnie interesuje tylko to, żeby pan Romanowski stanął przed sądem. Kiedyś było takie powiedzenie Węgier, Polak, 2 bratanki. Jest to już, moi drodzy, nieaktualne. Dlaczego? Bo te tchórze bez krzty, honoru bardziej zmienili to na Orban, Kaczor, 2 bratanki. Dzięki temu każdy kaczo-pisiorowski złodziej, tak jak właśnie ostatnio Romanowski, znajdzie u Orbana schronienie. Choć wątpię, czy na długo Unia Europejska, podejrzewam, nie pozwoli na takie pogrywanie. A czemu? Ano, moi drodzy, choćby temu, że jak powiedziała tutaj, cytuję Komisję Europejską, państwa członkowskie mają obowiązek wykonania europejskiego nakazu aresztowania. Sąd na Węgrzech ma 60 dni. Jeśli chodzi o azyl, poziom ochrony praw podstawowych i wolności we wszystkich państwach członkowskich jest taki, że wszystkie te kraje uznawane są za bezpieczne. Bez względu na to, co myśli Kaczyński, pisowcy, Orban i jemu podobni. Także nie wiem, czy rozumie to Kaczyński, czy rozumie to Orban, czy rozumie to Putin, ale kraj, Polska jest
i jest też uznawana w Unii Europejskiej za kraj praworządny. Także ja już nieraz mówiłem, że kraje członkowskie Unii Europejskiej nie tylko mają przywileje, ale mają też obowiązki i jeśli Orban ich nie wypełni, może mieć po prostu kłopoty. I powiem wam, że teraz mi zaczyna się sklejać, że tak powiem, oddanie Lotosu za grosze Arabom, czy oddanie stacji paliwowych Lotosu właśnie Orbanowi. Wychodzi na to, że płacili stacjami Lotosu za te swoje złote spadochrony u Orbana. Także oddali polski majątek za to, żeby mieć gdzie spieprzać, gdy zrobi się gorąco. I teraz są w potrzebie, a Orban, chyba słowny człowiek i dostał stację Lotosu od pisowców, także teraz będzie przyjmował tych przestępców z PiS-u i Solidarnej Polski. Powiem wam tak, naziści uciekali przed sprawiedliwością tak zwanym szlakiem szczurów, a pislamiści zwrotnym szlakiem Hunów. Z Europy na wschód, Putin na nich czeka z otwartymi rękami, tak Łukaszenka, czy ten przydupas putinowski Orban. Ale wiecie co, powiem wam, że to już jest taki kompletny bewstyd, kompletny upadek, żeby szukać azylu politycznego u Orbana. Uciekając przed sprawiedliwością, przed prawem, które sami uchwalili, ustalili, ucieka przed tą sprawiedliwością w orbitę Putina. Romanowski kompromituje cały obóz polityczny Kaczyńskiego, nie tylko, ale wróci i poniesie odpowiedzialność za swoje czyny. Wcześniej czy później ten tchórz bez jaj odpowie za to, co zrobił. Ale wyobraźcie sobie, że Romanowski, jak już dostał azyl, już jest wiadomo, że siedzi u Orbana, powiedział tak, cytuję: w Polsce mamy do czynienia z systemowym łamaniem praworządności i z sytuacją, w której przedstawiciele partii opozycyjnych nie mają szans na sprawiedliwy proces. To są słowa Romanowskiego, który uzyskał azyl na Węgrzech. A tak swoją drogą, czemu nie prosił o azyl w innych krajach demokratycznych? Nie wiem, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Czechy. Przecież jest ponad 20 krajów Unii Europejskiej. Czemu akurat u Orbana? Czyli wszystkie inne kraje są niedemokratyczne, są niesprawiedliwe, tylko Węgry Orbana i Białoruś Łukaszenki dla pisowców jest praworządna i sprawiedliwa. Czemu w innych krajach nie proszą o azyl, nie uciekają tam? Mało tego, ten tchórz, złodziej, przestępca, mówi o Romanowskim, nazwał ludzi z wymiaru sprawiedliwości przestępcami. Wyobrażacie sobie? Ten kryminalista, który ucieka przed odpowiedzialnością, nazywa ludzi z polskiego wymiaru sprawiedliwości przestępcami. Powiem wam, nie wiem jak to delikatnie rzecz ujmując nazwać takiego sukinsyna, który pluje na polskich sędziów, na polskie togi. Rzecz jasna, Romanowski wystąpił też w pisowskiej szczujni zwanej telewizją Republika. I wiecie co, przyznam wam się, że trochę mi szkoda Republiki. Tak, nie przejęzyczyłem się, trochę mi szkoda, bo sporo ubawu mi ten ściek dostarczył. A ich wycie też było balsamem dla mojego ucha po 8 latach rządów tej pisowskiej mafii. Ale wywiad na żywo prowadzony przez Cholecką
wchodzącą swojemu rozmówcy, czyli temu przestępcy Romanowskiemu, tak głęboko w dupę, bez wazeliny, że ścigany europejskim nakazem aresztowania, pisowskim mafiozem, plującym na swój kraj z Budapesztu, no chyba jednak nie przejdzie i mało kto to przełknie, oczywiście z wyjątkiem wiernych słuchaczy tego ścieku medialnego. Zresztą posłuchajcie urywku tego, bo nie będę was tutaj katował całym wywiadem, ale urywek myślę, że starczy. Szymona Hołowni, marszałka Sejmu, który mówi: poseł na Sejm RP, były wiceminister sprawiedliwości, zreiterował, rozumiem, że wybiera w związku z tym węgierskie utrzymanie, w związku z jego ucieczką z kraju, oznaczającą jawne sprzeniewierzenie się ślubowaniu poselskiemu. Poleciłem szefowi Kancelarii i Służbom Prawnym Sejmu ustalenie, w jaki sposób jak najszybciej Rzeczpospolita może zaprzestać wypłacania panu posłowi wynagrodzenia za pracę. Pan w tym widzi małość, czy jakieś normalne procedury, które należałoby przedsięwziąć? Jak taką postawę wobec pana ocenić? No, myślę, że pan Szymon Hołownia jest człowiekiem głęboko niepoważnym i pasuje może bardziej do różnych tanich show telewizyjnych niż jako druga osoba w państwie. Ja oczywiście nie mam zamiaru tutaj w żaden sposób, w sposób nieuprawniony wykorzystywać jakichś środków. Jeszcze nie ukrywam, nawet o tym nie myślałem, o takich kwestiach technicznych, organizacyjnych, ale na pewno będę starał się zachowywać tutaj w stosunku nie do pana Hołowni, w stosunku do którego nie jestem do niczego zobowiązany, tylko po prostu w stosunku do Polaków fair i, mówiąc kolokwialnie, brać pieniądze za rzetelną pracę. No na pewno będę tę pracę wykonywał jako poseł tutaj na emigracji. Będę starał się rzeczywiście działać na rzecz dobra Polski, działać na rzecz tego, aby doprowadzić tę przestępczą koalicję 13 grudnia do odpowiedzialności karnej, cywilnej jej członków, dyscyplinarnej i też do tego, żeby w przyszłości ci ludzie byli, mam nadzieję, im szybciej, tym lepiej, odizolowani od możliwości podejmowania decyzji w sferze publicznej, żeby to, co wyrabiają przez ostatni rok Polsce, Polakom, nigdy już więcej nie mogło się zdarzyć. Myślę, że to jest to moje zadanie. Każdy ma swoje zadanie. No, przepraszam, wprowadziłem was w błąd. Nie mam tego materiału z Cholecką. Nie wiem, czy gdzieś przez przypadek nie wykasowałem, nie wyrzuciłem, przepraszam. Ale inny wywiad miałem. Jeszcze wam, żeby wynagrodzić, puszczę jeszcze kawałek inny z Republiki. Oczywiście będzie mówił wzorzec wierności i uczciwości małżeńskiej. Domyślcie się kto, albo zaraz zobaczycie. Ale odnosząc się do tego wywiadu Romanowskiego. Słuchałem wywiadu z tym zdrajcą i uciekinierem i nie rozumiem, jakim cudem to medium, bardziej ten ściek medialny, ma koncesję. Przecież tu jest jedno wielkie kłamstwo na minutę. Po prostu wstyd. Zresztą, no, jaka partia, taka telewizja, normalne, nie? Ale wiecie co, powiem wam, że PiS wprowadził nowe pojęcie patriotyzmu. A konkretnie kto dalej spierdoli z Polski, ten jest większym patriotą. No i coraz więcej tych patriotów w PiS-ie się ujawnia, tych takich prawdziwych, wielkich patriotów. Zresztą już wam nie raz mówiłem, że właśnie szczególnie pisowcy mają gęby pełne patriotyzmu, honoru, ojczyzny. A jak się przychodzi co do czego, wieją z tego kraju. No, chyba coś tu jest troszkę nie halo. Tak czy inaczej, poszukiwany przez polskie służby europejskim nakazem aresztowania poseł PiS Romanowski dostał azyl u putinowskiego Orbana, czyli na małej Rosji.
Marszałek Szymon Hołownia polecił zablokowanie pensji posłowi. Oczywiście pisowcy się buntują, Romanowski się buntuje, no bo jakże to takiemu będą pieniądze zabierać, no mało się jeszcze nakradł, ponad 100 milionów, mało się nakradli, no jeszcze musi pensję brać, tylko za co? Pensję się bierze za pracę. No tak, zapomniałem, on teraz jest posłem na uchodźstwie, no. Pozwólcie, że tego nie skomentuję. Jeśli chodzi o ekspertów, to twierdzą, że azyl nie zwalnia z procedury związanej z europejskim nakazem aresztowania. Na Węgrzech sprawą Romanowskiego powinien zająć się sąd. Może włączyć się także Komisja Europejska. Tak jak wam wcześniej wspomniałem, do tej sprawy pierwszy raz od tej ucieczki tchórzliwej do Orbana osobiście odniósł się sam Romanowski w czwartek wieczorem w rozmowie z telewizją w Polsce 24, czyli taki odnoga ścieku Republiki. Powiedział, że mamy do czynienia z całą serią represji politycznych. No oczywiście, że to są, no jakże mogą nie być represje polityczne, bo jak obecny rząd, jak obecna prokuratura śmie ścigać zwykłego żołnierza, zwykłego złodzieja, oszusta, malwersanta, no przecież to oczywiście, że to jest polityczne. Przecież on kradł z hasłem Bóg, honor, ojczyzna. Bo nie wiem, czy wiecie, według kaczystów okradanie budżetu państwa jest dopuszczalną czynnością polityczną, a nie kryminalną ściganą przez prawo. Tak? Twarz ściganego listem gończym na banerach z grafiką Solidarności. PiS usiłuje robić bohatera z Marcina Romanowskiego, ukrywającego się przed wymiarem sprawiedliwości, wobec którego minister sprawiedliwości zapowiada wkrótce kolejne zdecydowane kroki. Jacek Tacik. 43 lata po wprowadzeniu stanu wojennego to z niego chcą zrobić bohatera Solidarności, a z rządzących tych, którzy Solidarność zwalczali. Najgorsze skojarzenia też z czasem PRL-u. Wtedy też byli ludzie internowani, też byli ludzie prześladowani na płaszczyźnie politycznej i bez wątpienia Marcin Romanowski jest prześladowany. Kilkadziesiąt banerów z podobizną Marcina Romanowskiego, o czym poinformował w internecie człowiek wspierany finansowo zarządów PiS, zawisło w Warszawie. We wpisie Roberta Bąkiewicza jest o prześladowaniach polskich patriotów, o aparacie bezprawia i o Romanowskim, symbolu walki o wolność i prawdę. Z taką obrzydliwością to ja jeszcze się nie spotkałem. Ten, który naprawdę walczył o wolność i prawdę, który ukrywał się w stanie wojennym i za którym władza komunistyczna wydała list gończy, to jego kopia nie kryje oburzenia. Naprawdę ludzi wsadzali do więzień nie za to, że kogoś przewalili 100 ileś milionów naszych pieniędzy albo kierowali grupami przestępczymi, tylko za to, żeśmy walczyli o wolność. To jest obrażanie pamięci tych wszystkich ludzi. Za Romanowskim władza demokratyczna wydała list gończy, ukrywa się. Zarzuty, a jest ich 11, dotyczą kierowania zorganizowaną grupą przestępczą i przywłaszczenia ponad 100 milionów złotych z publicznej kasy, gdy odpowiadał za Fundusz Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości zarządów PiS. Romanowski zachowuje się jak pospolity przestępca. Jak słyszymy, wyrzucił swoje karty telefoniczne. To naprawdę wygląda jak ze słabego filmu klasy B. Marcin Romanowski ucieka, tak go tłumaczą koledzy z PiS, bo nie wierzy w sprawiedliwy proces. Standardy cywilizacyjne zostały zastąpione standardami moskiewskimi. Oni tak naprawdę dzisiaj pokazują: Marcin, jesteśmy z tobą, pamiętaj, że jak pójdziesz siedzieć, to masz nas nie sypnąć, bo jak nas sypniesz, to my już nigdy nie wrócimy do władzy. Jeszcze w połowie lipca Romanowski zarzekał się, że nie będzie destabilizować żadnego postępowania czy uciekać, ani mdleć. Jego przełożony, gdy byli w ministerstwie, mówił o równości wobec prawa. Prawo jest równe wobec wszystkich i nie ma tu wyjątków. I takie jest moje stanowisko i dotyczy to też ministra sprawiedliwości czy wiceministra sprawiedliwości. Gdy Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński próbowali uciec przed wymiarem sprawiedliwości, ukryli się w Pałacu Prezydenckim. Romanowski mógł już dawno wyjechać z Polski. Kwestia dni, to jest tak, że jak rozumiem, policja wyczerpuje teraz swoje możliwości poszukiwania na terenie kraju i za tym pójdą konkretne działania międzynarodowe. Grozi mu do 25
5 lat więzienia nie za walkę o wolność i prawdę, a według prokuratury kradzież publicznych pieniędzy. Różnica między bohaterami Solidarności a Marcinem Romanowskim jest taka, że oni, ryzykując życiem i zdrowiem, walczyli o równe prawa dla wszystkich, a on postanowił być ponad prawem. Oni wykazali się odwagą, on przeciwnie. Jacek Tacik, fakty. Jak to powiedział Romanowski, zostałem uznany za osobę, której grożą prześladowania polityczne w Polsce pod rządami koalicji 13 grudnia. Łącząc się oczywiście zdalnie z pisowską telewizją. W Polsce mamy do czynienia z systemowym łamaniem praworządności i sytuacją, w której przedstawiciele partii opozycyjnych nie mają szans na sprawiedliwy proces. Sam jestem zainteresowany, żeby tę sprawę wyjaśnić. Pewnie dlatego spieprzył, akurat do Orbana. Ale jest jeden fundamentalny warunek. Ta sprawa musi być wyjaśniona przed bezpartyjnymi, niezawisłymi organami wymiaru sprawiedliwości, a z taką sytuacją nie mamy w tej chwili w Polsce do czynienia. Miejsca nie ma takiego. Bo według Romanowskiego to by musieli być tylko i wyłącznie pisowscy sędziowie, na przykład Kryśka Pawłowicz, towarzysz Piotrowicz, kucharka Kałaczyńskiego i ta cała wierchuszka, ta wierna armia Ziobry. Wtedy to by były sądy sprawiedliwe. No oczywiście by go uznali za niewinnego, jeszcze by dostał order i pewnie odszkodowanie, no bo ten zły Bodnar i ten okropny Tusk zaczęli go ścigać za to, że tam sprzeniewierzył marne 100 parę milionów pieniędzy polskich obywateli. No jak oni śmieli w ogóle? I tak jak wam wspominałem, Romanowski powiedział na tej antenie, tej pisowskiej szczujni, mamy do czynienia wręcz z przestępcami. Tutaj miał na myśli polskich sędziów, polski wymiar sprawiedliwości. No i oczywiście polityków. Prokuratura krajowa zarzuca Romanowskiemu popełnienie 11 przestępstw, m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej, ustawianie konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Te całe przestępstwa miały polegać m.in. na wskazywaniu podległym pracownikom podmiotów, które powinny wygrać konkursy i dotacje. Romanowski miał też zlecać poprawę błędów ofert przed ich zgłoszeniem oraz dopuszczał do udzielania dotacji podmiotom, które nie spełniały wymogów formalnych i materialnych. Zarzuty wobec Romanowskiego dotyczą również przywłaszczenia powierzonego Romanowskiemu mienia w postaci pieniędzy o łącznej kwocie, tak tutaj wam wspominałem, bagatela, to są drobniaki, drobne, bagatela 107 milionów oraz usiłowania przywłaszczenia pieniędzy w kwocie ponad 58 milionów złotych. Czyli jak widzicie, jak na warunki pisowskie, no bardzo skromny człowiek. My przecież nie mamy żadnego sezamu, z którego wyciągamy pieniądze na zasadzie sezamie otwórz się, tylko mamy to, co no uczciwie mówiąc zabieramy z kieszeni obywateli. No więc żeby to zrobić, to musimy... Z kolei Jarosław Zawsze Dziewica, największy bohater stanu wojennego, no nie będę tu wszystkich tytułów wymieniał, stwierdził, że, uwaga, Romanowski nie ucieka i nie ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości. Ucieka przed bodnarowcami, bo w rękach tych ludzi jest zagrożony w sposób skrajny, łącznie z zagrożeniem życia i torturami. Obecny wymiar sprawiedliwości według między innymi Kaczyńskiego jest nielegalny. No, skoro Jarek tak stwierdził, to tak ma być. I koniec, kropka. No cóż ja mogę powiedzieć na to? Drogi Jareczku, prezesie, zbawicielu, ojcze narodu, Marcin no nie zbiegł. On tylko przeciera szlak, tak jak już przetarł wasz
partyjny kolega Szmyt na Białoruś, tak Marcinek przeciera szlaki, przetarł szlak wszystkim pisowskim gangsterom, między innymi też ze szkoły tańca biznesmena Torunia, no i oczywiście Solidarnej Rosji. I nie wiem, czy wam to mówiłem, ale to jak wspomniałem, Romanowski powiedział, że będzie wykonywał pracę jako poseł tutaj, na emigracji. Wyobraźcie sobie, przestępca, złodziej, zdrajca Polski, który porzucił ojczyznę na rzecz proputinowskiego kraju, ma czelność mówić o wykonywaniu pracy polskiego posła. Ja powiem tak, wypierdalaj w podskokach, ty już nie jesteś Polakiem, a na pewno już nie powinieneś być posłem, jesteś zdrajcą, jesteś uciekinierem, jesteś ścigany europejskim listem gończym, czyli jesteś przestępcą, a nie posłem. Także to jest moje zdanie. Oczywiście nie wiem, jakie jest wasze zdanie, no bo pisowców zdanie znam, że to jest patriota, męczennik, bojownik i tak dalej, i tak dalej. I powiem, moi drodzy, wam tak, ten szczur tchórzliwy Romanowski uciekł do Budapesztu i jeżeli nie zaczną się natychmiastowe aresztowania tych złodziei z tej zorganizowanej grupy przestępczej PiS i suwerennej Polski, ta reszta szczurów też ucieknie. Z drugiej strony nie miałbym nic przeciwko, gdyby ta cała hałastra pisowska uciekła do tego swojego Orbana w objęcia Putina. Mielibyśmy tutaj w kraju w końcu święty spokój. I powinni też zastosować to, co wprowadził sam Ziobro, czyli konfiskatę rozszerzoną dla wszystkich tych PiS przestępców. Powiem wam tak troszeczkę odbiegnę od tematu, ale kiedyś nie bardzo mogłem pojąć, jak te mędy z XVIII wieku doprowadziły Polskę do rozbiorów. Teraz, gdy włączam telewizor, internet, patrzę na te zakazane ryje, które tu widzicie za mną, teraz widzę i wiem, jak Polska zniknęła z map świata na ponad 100 lat. Dzięki właśnie takim sprzedajnym, pazernym szujom, jak te ryje, które widzicie za mną. Zgrzytanie zębów Donalda Tuska słychać aż w Budapeszcie. Bodnarowcy wciąż polują na przeciwników politycznych, ale ten jeden skutecznie ich wykiwał. Rząd Węgier udzielił ochrony prawnej, czyli azylu, posłowi Prawa i Sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu. A to solidny policzek w twarz Donalda Tuska i jego popleczników. Cały świat dowiedział się bowiem o bezprawiu, jakie panuje w Polsce za rządów koalicji 13 grudnia. Moi drodzy, i powiem wam tak, tchórze bez honoru, azyl dla Romanowskiego to cios wizerunkowy tak naprawdę jest właśnie dla PiS-u. Ucieczka i wniosek o azyl na Węgrzech Romanowskiego, posła PiS, byłego wiceministra sprawiedliwości, to kolejny dowód na to, że przez 8 lat Polską rządzili tchórze, złodzieje i kłamcy. Romanowski poszedł chyba najdalej, ale jak na razie wszyscy oni, tak jak Kamiński, Wąsik, Kuczmorowski, Ziobro, bez wyjątku, pokazują, że gdy trzeba ponieść odpowiedzialność przed własnym państwem, potrafią tylko kombinować, mataczyć, kłamać i uciekać, chować się. A gdy nie mają wyjścia, haniebnie zwiewają w objęcia proputinowskiego Orbana czy Łukaszenki. Nie ma dla nich znaczenia tak naprawdę dokąd. Nawet na jawnie spiskujące z Putinem Węgry, takiego Parisa Unii Europejskiej. A sama sprawa Romanowskiego będzie miała liczne konsekwencje. Jego koledzy, którzy dziś stają pod różnymi zarzutami, a nie są jeszcze na Węgrzech,
Mogą mu podziękować. Znacznie trudniej będzie im przekonać sądy i prokuraturę, że będą się stawiać na wezwania i nie trzeba ich pakować do aresztów. No, tutaj po prostu Romanowski zrobił swoim kolegom złodziejom słoniową przysługę. Ucieczka i azyl dla Romanowskiego jest jak przyznanie się do winy. To również wizerunkowy, jak wspominałem, cios dla tej całej mafii PiS. Tylko najwięksi wyznawcy partii Kaczyńskiego uwierzą w te wykrętne argumenty Romanowskiego. Bo tak naprawdę to raczej zobaczą, że król jest nagi i w razie niebezpieczeństwa pierwszy ucieka. Ja już kiedyś wam wspominałem, moi drodzy, że w razie czego, zagrożenia kraju czy coś, właśnie pisowcy piersi by spieprzali. No teraz ratują własną dupę, ale zostawiają swój kraj i uciekają. Romanowski zrobił też taki świąteczny prezent prokuraturze, no i obecnej władzy i zwolennikom rozliczeń. Ten jego tchórzliwy gest jest przyznaniem się do winy, a partii wystawia jak najgorsze świadectwo. Pamiętacie słowa Ziobry, że jeśli ktoś jest niewinny, nie ma się czego obawiać. I powiem wam tak, tą akcję Romanowskiego nawet największy mistrz propagandy nie przerobi na męczeństwo i obywatelski sprzeciw. W to tylko uwierzy ten twardy elektorat, ten beton pisowski, któremu tak naprawdę można wcisnąć wszystko. I tutaj powiem wam, że nie wiem, co jest większą klęską. To, że ten przestępca gdyby nic, ulotnił się do Węgier i nagle kozaczy w pisowskich mediach, czy fakt, że nie daliśmy rady go aresztować jeszcze w Polsce. Tutaj klęską może być no właśnie działanie obecnego rządu, ale z drugiej strony jesteśmy w strefie Schengen. Każdy może wsiąść do samochodu i se po prostu pojechać. Pamiętacie jak w telewizji, chociaż tutaj z drugiej strony, pamiętacie jak w telewizji, czy Kowalski, czy inni pisowcy mówili, że no, biedny Romaszewski walczy z życiem, dostał krwotoku, te zdjęcia zakrwawioną pościelą, że lekarze walczą o jego życie. Gdy oni to mówili, Romanowski już wtedy wypisał się ze szpitala po rutynowym zabiegu przegrody nosowej i już wtedy zwiał z nosa, czyli pomagali przestępcy uciec z kraju. Ale z drugiej strony powiem wam tak, rozliczenia mogą iść wolno. Szlak, idą, według mnie też idą za wolno, chociaż tyle tego jest, że można nie przerobić. Mogą iść wolno, ale niech chociaż będą skuteczne. Romanowski z pomocą Orbana zagra państwu polskiemu na nosie? Chyba sam tym działaniem pokazuje, że te wszystkie zarzuty, które są mu stawiane, są trafne. Gdyby nie miał nic na sumieniu, to nie uciekałby nie za granicę. Sprawiedliwość i tak go dosięgnie, ale pan Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości, udowadnia, że to, o czym mówimy od wielu miesięcy, czyli przekręty, niesamowite straty w Funduszu Sprawiedliwości, wyprowadzanie pieniędzy są prawdą. Były wiceminister dostał właśnie azyl na Węgrzech. Jak zareaguje rząd? To jest tak, jak jeszcze brakowało, żeby na Białoruś wyjechał, bo przypomnę, że oddał się w ręce proputinowskiego rządu Orbana. To bardzo zła decyzja, ale była przygotowana dużo wcześniej. No właśnie o to pytam, panie ministrze, bo nie trzeba było Sherlocka Holmesa, żeby przewidzieć, że tak naprawdę Romanowski pewnie ucieknie na Węgry. Chował się tam i ukrywał przez jakiś czas Daniel Obajtek, zanim dostał immunitet w Parlamencie Europejskim. Był też w październiku tam Romanowski. Dlaczego nikt tego scenariusza nie przewidział? Dopóki nie było nakazu aresztowania, nie można było formalnie
człowiekowi, który no, mamy domniemanie, ale jednak jest bez żadnych No jest formalnych, podejrzany. bez formalnego aktu ze strony sądu, czyli postanowieniu o zatrzymaniu, nie można zatrzymać kogoś. Czyli to nie jest tak, pani redaktor, niestety, albo stety, bo żyjemy w państwie prawa, że władza może zatrzymywać kogoś, powiedzieć, nie wyjedziesz za granicę. Tym działaniem pan Romanowski potwierdził wielce, że to, co jest mu zarzucane, jest bardzo prawdopodobne, bo boi się stanąć przed polskim sądem. Moi drodzy, jednak rozbiję to na dwie części, bo mam jeszcze dość dużo tego materiału i pozwólcie, że tą drugą część tego, co chcę wam przekazać, przekażę wam zaraz po niedzieli. Dzisiaj zakończę ten mój monolog, bo nie chciałbym was też bombardować jakimiś takimi długaśnymi tasiemcami. Dzisiaj zakończę tak, no, troszeczkę ironicznie. Być może już wkrótce po udanych rekonstrukcjach przegród nosa rzesze złodziei pisowskich udadzą się na taką pooperacyjną rehabilitację do węgierskich sanatoriów. W 2026 roku wybory parlamentarne na Węgrzech, w których Orbán tak naprawdę chyba nie będzie raczej faworytem. I co wtedy poczną pisowcy? Oczywiście ci rekonwalescenci. Czy na dalszą rehabilitację udadzą się, nie wiem, do Mińska, do Moskwy? Bo to dla nich są jedyne demokratyczne kraje, bo tak wam wcześniej powiedziałem, oni nie uciekają do żadnego innego kraju Unii Europejskiej, tylko do putinowskich Węgier, do putinowskiego Orbana, do Mińska. To są dla nich demokratyczne kraje. Jak tak dalej pójdzie, wszystko wskazuje na to, że nasz ojciec narodu, Jarosław Zbawiciel, zawsze dziewica Kaczyński, będzie musiał ubrać te swoje dwa różne buty lub sandały do dziurawych skarpetek i będzie musiał powołać pisowski rząd na uchodźstwie w Mińsku lub w Moskwie. Jak na razie Budapeszt to teraz przechowalnia dla pisowskich przestępców, mataczy, złodziei, ugarzy, meneli, sutenerów. No nic, tylko pogratulować Węgrom Orbana albo współczuć Węgrom Orbana. No jak patrzał, jak zwał, tak zwał. Moi kochani, także pozwólcie, że na dzisiaj zakończę. Po niedzieli będziemy kontynuować to. Myślę, że to już w tym drugim, że tak to nazwę, odcinku zakończę ten temat tego przestępcy Romanowskiego i tej całej pisowskiej mafii. Ja już dzisiaj zapraszam was oczywiście w niedzielę na live'a o 18:00. I cóż jeszcze mogę powiedzieć? No, piszcie, komentujcie, oceniajcie. Jak zawsze jestem ciekaw waszego zdania, waszych głosów. To tyle. Dziękuję wam bardzo i do zobaczenia w niedzielę. Trzymajcie się. Cześć. Jesteście kazariami. Telewizja Replika przedstawia Cud w Pacanowie. Poszukiwany od wielu dni Marcin R. ukazał swój wizerunek na drzewie. W ten sposób chciał prawdopodobnie pokazać, że nic sobie nie robi z poczynań policji. Gdy wieczorne zgasną zorze, nic Tuskowi nie pomoże. Modlitwę moją zanoszę Bogu Ojcu i Synowi. Dopierdolcie temu Tuskowi. Dla siebie o nic nie wnoszę, tylko mu dostajcie proszę.
Kto ja jestem, Polak mały, mały, zawistny i podły. Jaki znak mój, krwawe gały, oto wznoszę swoje modły.